Ziemianka w ogrodzie to nie tylko praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie, ale także ekologiczne i estetyczne. Oferuje stałe warunki do przechowywania żywności, oszczędza energię i pozwala cieszyć się tradycyjnymi metodami magazynowania, a przy tym wpasowuje się w naturalny krajobraz ogrodu. Aby ziemianka dobrze spełniała swoją funkcję, szczególnie jako magazyn na żywność, należy utrzymywać w niej odpowiednie warunki, które pozwolą na długotrwałe przechowywanie produktów. Jeżeli ziemianka jest dobrze zagłębiona w ziemi, to naturalna izolacja może być wystarczająca. Gruba warstwa ziemi działa jak izolator, chroniąc przed skrajnymi temperaturami zewnętrznymi. Jeśli jednak ziemianka jest bardziej powierzchniowa lub ma cienkie ściany, może się szybciej nagrzewać latem i ochładzać zimą, co może wymagać dodatkowego ocieplenia. Moja ziemianka nie jest całkowicie zagłębiona w ziemi, więc zdecydowałem, że na wierzch przykleję styropian o grubości 5 cm, a od strony wejścia 15 cm. Dzisiaj przykleję tylko górę, przód piwniczki ocieplę dopiero kiedy dobuduję do niej zejście i przedsionek. Styropian jest materiałem stosunkowo delikatnym i podatnym na uszkodzenia, dlatego po przyklejeniu zaciągnę siatkę z włókna szklanego. Zaciągnięcie siatki i pokrycie jej klejem zabezpiecza go przed pęknięciami, otarciami i innymi uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas zasypywania ziemianki ziemią lub w wyniku czynników atmosferycznych. Dodatkowo pomalowanie dysperbitem izolacji ze styropianu zaciągniętego siatką zabezpiecza konstrukcję przed wilgocią pod warunkiem, że używany dysperbit jest na bazie wody i przeznaczony do stosowania na styropianie. Na koniec położę folię budowlaną, która ochroni warstwę izolacyjną przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas zasypywania piwniczki ziemią. Jest to szczególnie przydatne, gdy istnieje ryzyko, że większe kamienie lub ostre elementy mogłyby uszkodzić styropian.
Dzisiaj wrzucę tylko trochę ziemi na folię, tak żeby wiatr jej nie porwał. W kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak wykonuję wentylację i doprowadzam prąd do mojej ziemianki. W planie mam też doprowadzenie wody z własnej studni, co będzie fajnym wyzwaniem. Jeśli interesuje Cię, jak zrobić to samodzielnie, koniecznie subskrybuj, żeby nie przegapić nowych filmów. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.